Trzeci odcinek z budowy modelu Dodge'a Chargera poświęcimy na wykonanie wnętrza, a dokładniej podłogi, foteli, środkowej konsoli i ściany grodziowej. Zapraszam do oglądania. Elementy, które będą nam potrzebne w kolejnych etapach to podłoga, ściana komory silnika, do której przymocujemy nagrzewnicę i pedały. W następnych krokach mamy konsolę, stelaż tylnej kanapy i oczywiście fotele wraz z samą kanapą. Przechodzimy przez standardową procedurę, czyli wycinamy części, oczyszczamy z nadlewek i resztek plastiku po wycinaniu z ramek. Niestety w tym zestawie mamy dosyć dużo śladów po wypychaczach w postaci takich klęsłych kółek, które trzeba wyrównać pilnikiem lub zaszpachlować, bo niektóre z nich mogą być widoczne nawet po całkowitym sklejeniu modelu. Sklejam fotele, które składają się z dwóch elementów i przyklejam na swoim miejscu stelaż tylnej kanapy. Malowanie zacznę od konsoli środkowej. Element ten maluję czarną, błyszczącą emalią olejną. To dlatego, że górna część konsoli powinna być pochromowana i ta czarna farba będzie podkładem pod farbę metaliczną. Po wyschnięciu farby taśmą maskującą osłaniam jeszcze tą część konsoli, która powinna zostać czarna. Tak przygotowaną część pomaluję teraz farbą Extreme Metal Chrome od firmy AK Interactive. Przed użyciem tą farbę trzeba bardzo dokładnie wymieszać i nanosimy ją aerografem bez rozcieńczania. Po zdjęciu maskowania niestety nie wygląda to idealnie i będzie jeszcze potrzebny niewielki retusz przy tych bocznych profilach. Nie jest to duży problem, ponieważ boki i tak wymagają przemalowania na pół mat. Użyję tutaj farby Tamiya X18 i przy okazji poprawiam te niedoskonałości. Wszystkie pozostałe części maluję podkładem Ammo One Shot.
Niektóre fragmenty wymagają jeszcze wyrównania, ponieważ dopiero teraz widać, co jest jeszcze do poprawki. Gąbką ścierną i pilnikami szlifuję te miejsca, które tego wymagają i ponownie nakładam podkład. Od pułapek aż roi się na ścianie grodziowej od strony silnika potrzebna będzie szpachlówka, żeby zniwelować te niepotrzebne okręgi. Używam tutaj standardowej białej szpachlówki Tamiya i po 15 minutach od jej nałożenia zaszlifowuję nadmiar. Kiedy powierzchnia jest już wyrównana, to ponownie nakładam podkład. Przechodzimy teraz do foteli, które mogłyby być całe czarne, ale znalazłem też zdjęcia, na których te poprzeczne przeszycia na tapicerce były w kolorze szarym, co fajnie kontrastuje z czarną skórą siedzeń. Żeby uzyskać taki efekt, maluję najpierw fotele i kanapę ciemnoszarą farbą Tamiya XF63. Kiedy farba wyschnie, wszystkie te zagłębienia w tapicerce zamaskuję sprytną plasteliną. Można tutaj użyć też Patafixu, ale sprytna plastelina przez to, że jest mniej lepiąca, to w tej sytuacji się lepiej sprawdziła. Teraz tak przygotowane fotele i kanapę maluję półmatową czarną farbą Tamiya X18. Przy okazji też tym samym kolorem maluję podłogę, ścianę grodziową oraz pedały. Ostatni element, czyli nagrzewnicę, maluję farbą matową XF1. Kiedy farba wyschnie, właściwie już po kilkunastu minutach, z siedzeń i z kanapy można zdjąć maskowanie. Gdzieniegdzie jeszcze delikatne poprawki będą potrzebne, ale ostatecznie z efektu jestem zadowolony. Siedzenia wyglądają ciekawiej niż gdyby były jednolicie czarne. Pedały, które mamy już pomalowane na czarno, potraktuję jeszcze chromowym markerem Mołotow. Zgodnie z pierwowzorem ich obramówki powinny być pochromowane. Na podłodze zrobię teraz imitację wykładziny. Jest to dosyć popularna metoda, polegająca na wyścieleniu podłogi drobnym flokiem. Jako kleju użyję czarnej matowej emali olejnej Hambrol numer 33. Nakładam pędzelkiem warstwę farby dosyć obficie na wszystkie miejsca, w których ma znaleźć się nasza wykładzina. Cechą farb Hambrol jest dosyć długi czas schnięcia, co w tej sytuacji właśnie jest korzystne, bo nie trzeba się po prostu spieszyć z malowaniem, ani też z aplikacją floka. Jak widzicie, zamaskowałem kawałkiem taśmy miejsce, gdzie jest gumowa wycieraczka.
Przez sitko zaparzacza do herbaty aplikujemy teraz flok na całą podłogę. Flok przykleja się do położonej wcześniej farby i o to właśnie chodziło, powstaje taka fajna dywanowa struktura. Wykładzina również znajdzie się na bokach konsoli środkowej. Procedura jest identyczna. Najpierw nakładam farbę Hamroll i potem obsypuję te pomalowane fragmenty flokiem. Po kilku minutach otrzepuję podłogę z nadmiaru floka i usuwam taśmę maskującą z wycieraczki. Tak wygląda nie do końca jeszcze sucha wykładzina. Do pełnego wyschnięcia potrzeba tutaj kilku godzin, dlatego z montażem poszczególnych elementów jeszcze się wstrzymam do następnego odcinka, w którym zajmiemy się też deską rozdzielczą i pozostałymi elementami wnętrza. Dzisiaj dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia. Cześć!